Siema, tu wahacz. Kia po 4 latach odświeża swój model Sportage i wprowadzone zmiany są całkiem wyraźne. Na premierowym spotkaniu miałem okazję spędzić z tym samochodem trochę czasu, przejechać kilkaset kilometrów i w jego teście przedstawię nowości, a także co we wcieleniu na 2025 rok Sportage sobą reprezentuje. Do jazdy dostałem wersję GT Line, a także z niezelektryfikowaną benzyną 1.6 TGDI z napędem na 4 koła, która ma teraz 180 koni mechanicznych, a warianty z napędem naprzód to 150 koni. Z kolei przed liftingiem wersje bez elektryfikacji miały zawsze 160 koni mechanicznych. Gdy ta elektryfikacja już jest, a właściwie będzie, bo hybrydy pojawią się w dalszej części roku, to dostajemy aktualnie większą moc, bo zwykłe hybrydy HEV mają 239 koni zamiast 210 wcześniej, a plug-in generuje 288 koni mechanicznych, a wcześniej miał 245. W wariancie ładowanym z gniazdka pojawiła się też możliwość wyboru napędu na 4 koła. Baza hybryd pozostała jednak po staremu i wciąż jest to wspominana benzyna 1.6 TGDI. Pod kątem wyglądu nadwozia samochód zmienił się głównie z przodu i upodobnił do innych nowych, czyli przede wszystkim elektrycznych modeli marki za sprawą kształtu świateł. Moim zdaniem jest to ruch w dobrą stronę, bo poprzednio przód tego auta wydawał się przekombinowany, a teraz wciąż jest powiedzmy dziwny, ale jednak ma bardziej klasycznie rozdzielone lampy oraz grill, co wypada na plus. Poza tym bryła za bardzo się nie zmieniła, z tyłu przeprojektowano światła i to by było na tyle. Modyfikacje wpłynęły na wymiary, bo Sportage wydłużył się poprzez budowę zderzaków z 451 na 454 cm, szerokość to wciąż 186 cm. Jak na lifting przystało, pojawiły się także nowe wzory felg, a jeśli ktoś chce mieć podostrzone zderzaki, to w ofercie pozostała prezentowana odmiana GT Line, która wciąż oznacza także najbogatsze wyposażenie funkcjonalne. We wnętrzu także zaszły zmiany. Na początku pokazałem przedliftingową kabinę, a teraz nową i układ deski rozdzielczej pozostał po staremu, ale przeprojektowano nawiewy, zamontowano nową kierownicę i ogólnie postawiono na prostsze kształty oparte bardziej o poziome linie. Dzięki temu wnętrze prezentuje się moim zdaniem dojrzalej i po prostu ładniej. Po liftingu w Sportage'u pojawił się nowy system inforozrywki. Wciąż oparty jest on wyświetlacz 12,3 cala. Oprogramowanie jest ewolucją tego, co było dotychczas, ale moim zdaniem udaną. Nie mamy tylko na przykład na ekranach domowych skrótów, ale są również widgety, których kolejnością można sterować. Ale gdy się wejdzie pełnoekranowo, to wciąż można w bardzo wygodny sposób podzielić ten ekran pomiędzy różne funkcje, więc to jest wygodne. I ogólnie ten system moim zdaniem jest wygodny, działa dobrze, szybko reaguje ekran na dotyk. Też panoramiczność jest dobrze wykorzystana, ponieważ nadrzędne kategorie są po lewej stronie, więc można sobie głębiej wchodzić i to wszystko jest wtedy przejrzyste. Ogólnie zmiana zdecydowanie w dobrą stronę. Zwłaszcza jeśli ktoś korzysta z Android Auto i Apple CarPlay i chce to robić bezprzewodowo, ponieważ teraz pojawiła się taka funkcja, wcześniej trzeba było korzystać z kabla, teraz nie i to jest chyba najbardziej odczuwalna, przynajmniej jak dla mnie, zmiana na plus, którą wprowadza lifting w obszarze systemu inforozrywki. Sekcja sterująca pod wyświetlaczem pozostała po staremu i wciąż jest pomysłowo zaprojektowana. Mamy tutaj ekran na środku pomiędzy dwoma pokrętłami. Służy on albo do przełączania się po najważniejszych modułach, albo gdy się dotknie tutaj, to przeinacza się ta część w panel klimatyzacji, gdzie można sobie dostrajać różne rzeczy, też pokrętło zmieniają swoją funkcjonalność. Tutaj mamy sterowanie temperaturą, a w tym wypadku reguluje się głośność. Prawym pokrętłem tutaj można też mapę przybliżać, oddalać. Te przyciski warto brać pod uwagę, są dotykowe, nie są one fizyczne, ale są nie przesadnie gęsto upakowane i ogólnie rozwiązanie to jest wygodne. Elektroniczne zegary zyskały nową szatę graficzną, ale pod kątem możliwości personalizacji informacyjnych mamy dotychczasowe podejście, co oznacza, że modyfikować można właściwie tylko to, co będzie się wyświetlało na środku. Mamy tam komputer podróżny, niczego z informacji w tym obszarze nie brakuje. Poza tym jest wskazanie z nawigacji, ale bez możliwości wyświetlania mapy, a także informacje ze systemów bezpieczeństwa, takie podstawowe, co się dzieje z samochodem i to by było na tyle. Zatem może szału nie ma, ale jest także możliwość modyfikacji graficznej, jak to się będzie prezentowało, albo można mieć ten bardziej taki fikuśny, że tak powiem, motyw w kilku wariantach, albo można sobie też ustawić bardziej tradycyjne tarcze, jeśli ktoś by chciał. Tutaj również można modyfikować, jak one mniej więcej będą wyglądać. W tym menu zwróciła też moją uwagę pozycja motywy wyświetlacza, gdzie mamy nie tylko ten kij, ale też Disneya, ewentualnie z Avengersów i wtedy
ikonki zmieniają się na tak jak widzicie. Również nowa jest szata graficzna zestawu wskaźników. Kierownica w testowanym modelu ma może nowy design, ale rozmieszczenie przycisków pozostało w niej z grubsza po staremu. Po prostu te sekcje zamieniły się miejscami i teraz z lewej strony steruje się asystentami bezpieczeństwa, a także komputerem na zegarach, a z prawej strony obsługuje się system audio, telefon, mamy też programowalny przycisk. Jest to moim zdaniem bardzo dobre pod kątem ergonomii wciąż rozwiązanie. Pojawiły się na kierownicy także dodatkowe przyciski do sterowania napędem. Co oznacza, że wybór trybów jazdy zniknął z tunelu środkowego, ale wciąż mamy tam trochę przycisków, chociażby do odpalania kamer. Jest także specyficzny wybór biegów, starter silnika, a także sekcja grzejąco-wentylująca w testowanej wersji. W GT Line, które prezentuję, względem GT Line, które testowałem kilka lat temu przed liftingiem, mamy też inny materiał tutaj na tunelu środkowym. Poprzednio była ta fortepianowa czerń, teraz jest znacznie przyjemniejsze tworzywo o takiej metalicznej jakby fakturze. Prezentuje się to znacznie estetyczniej. Zmieniły się także porty ładujące. Z przodu kompletnie zrezygnowano z USB-A, teraz mamy dwa USB-C, jest także indukcyjna mata. To lewe USB może albo służyć tylko do ładowania, albo też przesyłania sygnału. Jest to fajna opcja, że Kia pozwala na sterowanie, jak to będzie działać. Z tyłu pozostały dwa USB-C umieszczone w oparciach foteli. Jest to moim zdaniem wygodne rozwiązanie. Wolę tutaj sobie wpinać kable, niż musieć sięgać tutaj na tunel środkowy, zwłaszcza gdyby centralnie ktoś siedział. Oświetlenie wnętrza w testowanym modelu wraz z liftingiem się nie zmieniło, co oznacza, że z dekoracyjnych elementów mamy paski na desce rozdzielczej, a także na tunelu środkowym z możliwością regulacji kolorystyki, jak również kolorów, albo przygotowanych przez producenta, albo można sobie bardziej indywidualnie wybrać barwę z koła kolorów. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały i to już niezmiennie na kolor biały, co tworzy tutaj ogólnie taki neutralniejszy bardziej nastrój, który można sobie trochę tylko urozmaicić i jest ogólnie ok. Jeśli chodzi o czytelność, to nie ma żadnych braków w podświetleniu. Przeprojektowane światła Kii Sportage z przodu prezentują się tak po zmroku. Tym razem segmenty do jazdy dziennej zintegrowane zostały z kierunkowskazami, a światła główne mają bardziej pionową budowę. Kierunkowskazy w bocznych lusterkach wyglądają tak jak wcześniej. Z tyłu z kolei światła zostały znowu zmienione i w tej części nadwozia mamy znacznie ciekawszy, bogatszy w drobniejsze segmenty wzór i o ile modyfikacje z przodu oceniam neutralnie, to te z tyłu wyraźnie dodają wyglądowi Sportage'a uroku. Minusem i niezrozumiałą dla mnie decyzją jest pozostawienie żarówek w podświetleniu tablicy rejestracyjnej. Matrycowe światła LED w testowanej Kii występują wciąż od wersji Business Line i ich zadaniem jest takie wycinanie pionowe fragmentów wiązki, aby inni kierowcy nie byli oślepiani i aby zarazem reszta drogi była maksymalnie doświetlona. Światła radzą sobie z tym zadaniem bardzo dobrze, bo mają sporą ilość stref i to skutkuje całkiem ostrymi krawędziami świetlnych tuneli i widać pracę tych poszczególnych stref. Dodatkowo komputer nie miał problemów z wykrywaniem innych pojazdów i szybko wygaszał tę część co trzeba, więc światła te wypadają naprawdę ok. To, co zwraca w nich uwagę poza adaptacyjnością, to bardzo wysoki pułap, gdzie sięga ich wiązka i ogólnie mają dobrą moc. Źle oceniam za to fakt, że ich adaptacyjność nie wyłącza się jadąc w jasnych obszarach z dużą ilością świateł dodatkowych, np. latarni. Wtedy samochód wciąż uparcie odpala część stref, co jest zupełnie niepotrzebne i wali po oczach np. pieszym. Można łatwo wyłączać adaptacyjność, ale wciąż nie rozumiem, po co o tym pamiętać, skoro wystarczyłoby zaprogramować wykrywanie tak, że gdy pojawiają się latarnie, to po prostu pracują tylko światła mijania. W menu można ustawić, aby adaptacyjność aktywowała się też od wyższej prędkości, więc w mieście trochę to pomaga, ale wciąż jest to półśrodek. Po nocnych nagraniach Kią Sportage wybrałem się w podróż na Mazury i tam zwróciło moją uwagę spore spalanie, które na ekspresówce uzyskał silnik, bo przy neutralnej jeździe około 120 km/h komputer pokładowy pokazywał lekko ponad 8 litrów, zatem dla osób poszukujących oszczędniejszego podróżowania lepsze mogą być hybrydy. Kawałek przejechany w warszawskim Ruchu skutkował za to spalaniem w okolicach 9 litrów, a na nieekspresowych mazurskich drogach było to 7,5 litra.
Silnik ogólnie zapewnia dobrą dynamikę, chociaż czuje się w nim początkową zwłokę w reakcji na wciskanie gazu. Nawet w trybie sportowym daje to o sobie znać i wtedy nie czuje się niemal 200 koni na pokładzie i zdaje się wynikać to z konieczności spełnienia coraz ostrzejszych norm emisji spalin, bo gdy auto zaczniesz się rozpędzać, to wrażenia są ok i można bezpiecznie podróżować. Sądzę, że dla zdecydowanej większości osób 180-konna wersja będzie w zupełności wystarczająca pod kątem dynamiki, a nawet bazowe 150 koni, patrząc na moje wcześniejsze doświadczenia z modelami Kii, powinno być ok. Warto przy tym pamiętać, że wtedy dostaje się napęd tylko na przód. Prezentowana wersja 180-konna 4x4 tak przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. Benzyna oferuje też dobrą kulturę pracy, mamy tutaj 4 cylindry i skuteczne wyciszenie jednostki w kabinie. Po liftingu Sportage miał zyskać także lepsze wygłuszenie od szumów powietrza w obszarze przednich słupków. Przed liftingowym jeździłem już kilka lat temu, więc trudno jest mi to dokładnie ocenić, ale na ekspresówce samochód był neutralny akustycznie, to znaczy ani nie było rekordowo cicho, ani rekordowo głośno, nie zwracało się na hałas uwagi. Ponadto ze zwykłą benzyną dostajemy tutaj 7-biegową skrzynię automatyczną, która przy najniższych prędkościach czasami dała o sobie znać za sprawą pogorszenia płynności. Jadąc szybciej już tego nie odczułem. Też niezmiennie neutralny pozostał sposób prowadzenia. Sportage jest SUV-em bardziej nastawionym na wygodne pokonywanie kilometrów i ma zawieszenie z grona tych większych, ale nie jakoś bardzo. Też układ kierowniczy jest neutralny, ale bez jakichś luzów. Ogólnie auto dobrze się prowadzi, było bezproblemowe w kilkugodzinnej trasie, niczym też nie zmęczyło. Aby wejść w posiadanie konfiguracji takiej jak egzemplarz testowy, wydać trzeba około 206 tysięcy złotych. Dostaje się wtedy jednak tak doposażonego Sportage'a jak się tylko da i na pokładzie jest dużo rzeczy, wliczając w to, poza pokazywanymi światłami adaptacyjnymi, także elektrykę foteli z wentylacją i podgrzewaniem, wyświetlacz head-up, 3-strefową klimatyzację czy system audio Harman Kardon i cennik wciąż opiera się tutaj o predefiniowane półki wyposażeniowe, do których można dokupywać tylko pojedyncze pakiety. Wspominane półki pozostały po staremu i są 4, jednak ich ceny poszły trochę do góry o kilka lub kilkanaście tysięcy złotych. Trzeba jednak patrzeć na to też przez pryzmat faktu, że do każdego z poziomów w standardzie doszło trochę wyposażenia, więc coś za coś. Wracając do testowanego GT Line, to w połączeniu z napędem 4x4 skutkuje to już pokaźną kwotą, jaką trzeba zapłacić za ten samochód, a decydując się na hybrydę, trzeba dorzucić kolejne kilkanaście tysięcy złotych, w przypadku plug-ina już kilkadziesiąt. Dlatego zdecydowanie rozsądniejsze jest moim zdaniem rozważenie wersji L lub ewentualnie Business Line z dorzuceniem pakietów z najbardziej pożądanym, a nie obecnym w standardzie wyposażeniem. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie na nogi mam taki duży zapas wolnej przestrzeni. Testowany egzemplarz wyposażony był w panoramiczny, częściowo otwierany dach i moja głowa w naturalnym ułożeniu ląduje tutaj na jego krańcu i przy mocnym wyprostowaniu się lekko tylko stykam włosami spod sufitką. Gdybym trochę przechylił głowę do wewnętrznej części samochodu, no to już tego kontaktu by nie było. Tunel środkowy jest w Sportage'u w niezbyt dużym stopniu wystający. Tylna kanapa została wyposażona w rozkładany podłokietnik. Mamy także regulację kąta pochylenia oparcia. Bagażnik testowanej Kii w wariancie prezentowanym tylko spalinowym ma 591 litrów pojemności. Dostajemy tutaj niski próg załadunkowy, dużych rozmiarów otwór oraz regularne kształty. Po bokach w kufrze mamy haczyki na jakieś torby, są także dźwignie, dzięki którym można łatwo składać oparcia tylnej kanapy. Z lewej strony ekskluzywnie jest złącze 12V. Pod podłogą jest w testowanym egzemplarzu jeszcze dojazdowe koło zapasowe. Ta podłoga może być albo w wyższym położeniu, tak jak prezentowałem przed chwilą, albo można ją trochę obniżyć, ale wtedy nie ma co liczyć, że będzie ona płaska, tylko ta dalsza część trochę się unosi. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1781 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę. A dzięki unoszeniu się podłogi w położeniu niższym, również w takim wariancie nie ma wysokiego uskoku. Podsumowując, odświeżona Kia Sportage jest dla mnie zauważalnie lepszym samochodem niż wcześniej.
Wygląd to rzecz gustu, ale technologie obecne na pokładzie już mogą zrobić różnicę podczas użytkowania, zwłaszcza bezprzewodowe Android Auto czy Apple CarPlay to duża poprawa komfortu względem przewodowego połączenia wcześniej. Ogólny charakter tego modelu nie uległ jednak zmianie i wciąż dostajemy tutaj udanego SUV-a. Takiego neutralnego, przyjaznego pod kątem obsługi czy sposobu prowadzenia, w którym nie ma się specjalnie do czego przyczepić. Tylko teraz w niektórych obszarach jest on po prostu lepszy, zatem jeśli kogoś wcześniej kusiła Kia Sportage, to odświeżona wersja będzie miała jeszcze więcej ku temu argumentów, bo zmiany producent przeprowadził trafione. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonej Kii Sportage. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że i test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!